Cześć, witajcie. Pnie w naszym ogrodzie to problem, myślę, każdej osoby, która ma do czynienia, ma przydomowy ogródek po wycince drzewa. Z tych czy innych powodów drzewko uschnęło, ale najpierw, jeżeli uważacie, że ten materiał będzie dla Was wartościowy, że Wam się przyda, proszę rozważcie subskrypcję kanału, a teraz zapraszam na film. No tutaj narzędzia, które nam się przydadzą do tej pracy. Łopata, żeby odkopać ziemię naokoło. Mała łopatka, żeby zrobić miejsce naokoło korzeni, żeby potem nie tępić za bardzo piły i nie szorować po piasku. Piła, żeby odciąć korzenie odchodzące od pnia. Metalowa breszka, żeby podważyć pieniek. No i potem grabie, żeby ziemię zagrabić z powrotem do dołu. Także za chwilę wezmę się do pracy. W każdym bądź razie jest kilka metod, jeżeli chodzi o pozbycie się takich pieńków niechcianych. Pierwszą taką metodą długotrwałą to jest zastosowanie specjalnego środka z grzybami. To rozpuszczamy w wodzie, te grzyby się namnażają i rozkładają właśnie taki pieniek. No ale to musi potrwać, coś takiego trwa z rok, dwa, może 3. Także jest to metoda długotrwała. Drugą metodą, którą ja tutaj za chwilę zastosuję, to będzie metoda ręczna, czyli po prostu spróbuję się dokopać do korzeni i zobaczymy, jak to pójdzie. Jeszcze mam takich kilka pieńków, bo generalnie one wkurzają z tego względu, że jak się kosi trawę, to przeszkadzają, a też jak człowiek się zamyśli, nieraz się już zdarzało, że prawie można było zaliczyć glebę. I trzeci pieniek to był po ściętym, uschniętym drzewie, także trochę tych pieńków jest, psują tutaj, że tak powiem, krajobraz ogrodu, także myślę, że będę się ich właśnie pozbywał po kolei. Może nie mówię, że wszystkie dzisiaj, ale spróbuję po prostu chociaż jeden, zobaczymy, jak to pójdzie. Trzeci ze sposobów to jest sprzęt ciężki, czyli jakaś koparka, traktor, tudzież urządzenia mechaniczne typu wyciąg łańcuchowy, ale to w tym momencie tak czy inaczej trzeba taki pieniek podkopać trochę na wypadek, gdy używamy wyciąga łańcuchowego, albo, tak jak mówię, ciężki sprzęt, koparka, tudzież traktor, pasy jakieś czy łańcuch owinąć naokoło pieńka, tylko to też trzeba uważać, żeby po prostu nie zrobić komuś krzywdy. Zapewne dobrym rozwiązaniem jest podkopać taki pieniek, bo generalnie nie wiadomo, co tam jest pod spodem. Po wkopaniu się 20-30 cm w głąb wygląda to w następujący sposób. Tutaj takie 3 główne korzenie, z tego co widzę. Jak widzicie, podstawa jest, można powiedzieć, prawie dwukrotnie razy większa niż sam pieniek tutaj. Także może być ciężko, ale się nie poddaję. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No i jak widzicie, pień wyrwany.
Ten pień był stosunkowo przegniły, także łatwo poszło. Korzenie jak były w dobrym stanie, natomiast sam trzon pieniek był przegniły, także bardzo łatwo mi się go usunęło. No, żeby tu nie skłamać, cała akcja usuwania potrwała może godzinę 15 minut. Akurat nie sprawdziłem czasu, kiedy zaczynałem, ale jak widzicie. No a tutaj już same część pieńka. Także myślę, że to będzie, jak to się przykryje ziemią i trawa zarośnie, na pewno to będzie lepiej wyglądać niż przedtem. No i bezpieczniej, bo nie będzie się za każdym razem człowiek potykał. Także robota prawie wykonana. Teraz tylko pozostaje zasypać. Zasypać, udeptać i poczekać, aż trawa zarośnie. Jestem zadowolony, bo bardzo ładnie poszło z tym pierwszym piękiem. Tu oczywiście resztki tych korzeni zostawię, bo to nikomu nie przeszkadza. Niech to się zdekompozytuje w ziemi, albo też za kilkadziesiąt tysięcy lat jakaś inna cywilizacja będzie miała z tego węgiel kamienny. No tu jak widzicie, z tego co widzę są 3 korzenie. Także pozbyłem się drugiego pieńka. Minęła, myślę, następna godzinka. Także nie taki diabeł straszny, jak go malują. W tym pieńku miałem dodatkowe, takie mniejsze ukryte korzenie, które go trzymały, ale finalnie w końcu znalazłem. No i też trzeba zmierzyć siły na zamiary. Pamiętajcie, że te akurat drzewka były troszkę spróchniałe, przez co poszło mi łatwiej, ale też może się zdarzyć, że pień po drzewie jest strasznie duży i to wtedy może być trudno, a wręcz niemożliwe. Raz miałem taką sytuację, że pozbywałem się po cyprysie 40 cm średnicy miało drzew. Podstawa była chyba 3-krotnie większa i po prostu nie podołałem go wydobyć. Nie? Także tutaj akurat w tym przypadku to mamy do czynienia z pieńkami po małych drzewach owocowych, to były jabłonie, ale też zmierzcie siły na zamiary, zanim się zdecydujecie. Także praca wykonana, pozbyłem się pieńków. Myślę, że to by było na tyle. Ja Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie.